Gdy patrzę na zbiór moich metalowych puszek i słoików, to czasami myślę, że to już jest patologia, że chyba trzeba by się już zacząć leczyć albo dać tym śmieciom drugie życie. Więc dziś mała reinkarnacja puszki z Ikei. Żeby na metalową puszkę wszystko nam siadło, trzeba ją zagruntować. I akurat do takich powierzchni uważam, że Bonding Primer jest najlepszy. Co prawda powierzchnia, którą uzyskujemy, jest trochę śliska i farba siada na tym tak sobie, ale z drugiej strony trzyma się świetnie do wszystkiego. Żeby uzyskać ładną biel pod papier ryżowy, górę pomalowałam jeszcze farbą akrylową białą dwukrotnie. To jest zestaw 6 obrazków. Wszystkie są śliczne, wszystkie pasują, ale muszę wybrać tylko jeden. Wycinam i przyklejam. Przyklejam klejem do deku całkiem normalnie, tak jak na każdym innym drewnianym pudełku, bo na powierzchni już mam farbę akrylową, do której mi będzie wszystko ładnie chwytało. Obrazek przyklejony, wysuszony i biorę się za malowanie. Farby Stamperia seria Allegro, kolor granatowy, błękitny i szary. Chciałabym, żeby góra troszkę odróżniała się od dołu, więc wieczko na ciemny granat. A na dole pudełka trochę pokombinuję. Chciałabym, żeby kolor nawiązywał do błękitów i granatów, które mamy na obrazku. To nie ma być jeden kolor. Kolory mają się między sobą przenikać i to tak nierównomiernie, więc nakładam na przemian trochę jednej, troszkę drugiej farby, żeby porobiły się takie artystyczne mazy. Dół pudełka ostatecznie wygląda w ten sposób. A teraz będzie trochę chlapania. Wybrałam takie kolory, które występują na obrazku, czyli biały oraz 2 odcienie żółci. Obrazek zaklejam kawałkiem kartki, żeby się nie pobrudził, a wszystko to się trzyma na klej tymczasowy. Do chlapania używam szczoteczki do zębów i robię nią drobniutkie rozbryzgi, natomiast wachlarzyk służy mi, tak jak widzicie, do dużych, fajnych kropek. Pochlapane i prawie gotowe wieczko wygląda tak. Dół zrobiłam tak samo, więc nie ma o czym nawijać, jedziemy dalej. Ale prawdę mówiąc, na tym poziomie można by to pudełko już skończyć, bo ono całkiem fajnie wygląda. Albo jeżeli macie ochotę, jeszcze troszkę pokombinować. Ja zrobiłam jeszcze 3 rzeczy. Po pierwsze, na obrazek położyłam błyszczący lakier. Po drugie, wieczko nadal jest skromne, więc pomyślałam, że coś dodam, co zrobi taki mały efekt wow. Można coś dokleić, a można dorysować. Wahałam się, czy użyć konturówki perłowej czy złotej, ale myślę, że złota to dobry wybór. Tego typu prace, czyli coś z odzysku, to świetny moment, żeby poćwiczyć pracę z konturówką. Jeżeli macie z tym problem, to właśnie teraz jest najlepszy czas, bo przecież pudełeczko jest tanie, no i nie szkoda, jeżeli coś wyjdzie tak sobie. Jeżeli podobają Wam się zawijasy, ale nie wiecie jak je zrobić, nie wiecie jakie ćwiczenia trzeba wykonać, żeby fajnie wychodziły, to pod tym wideo podlinkuję Wam specjalny film, który zrobiłam na tą okazję. Nazywa się Zawijasy i szlaczki dla opornych. Bo myślę, że one bardzo często się przydają, nie tylko dla ozdoby, czasami po to, żeby odciągnąć uwagę od czegoś, co nam strasznie nie wyszło. Prawdę mówiąc, uratowały mi w życiu już wiele prac, dlatego lubię i polecam. I ostatni drobiazg, czyli jakieś wisienki na torciku, drobne, dowiązane albo doklejone dodatki. Na ozdobną taśmę jednak się nie zdecydowałam, postawiłam na delikatny złoty kordonek. I pudełko z Ikei w swoim drugim, nowym, mam nadzieję, że lepszym życiu prezentuje się tak. Takie pudełko to praca na jeden dzień. Zaczęłam rano od primera, a skończyłam wieczorem na dowiązaniu kokardki. A w międzyczasie, oczywiście, jak zwykle, zakupy, gotowanie, pranie i sprzątanie. Czyli jak w życiu, troszkę przyjemności i dużo obowiązków. Jak zwykle listę użytych produktów znajdziecie w opisie tego wideo. Wesołych świąt!